Nowa konsola na rynku to też moment, w którym deweloperzy przechwalają się ich mocą i możliwościami. Jednak początek każdej generacji jeszcze nie pokazuje pełni ich możliwości. Potrzeba czasu, aby deweloperzy zrozumieli i potrafili wykorzystać moc drzemiącą w pudełkach stojących pod telewizorem. Nie jest tajemnicą, że zazwyczaj najlepsze graficznie gry wychodzą pod koniec życia konsoli. Każda z nich ma też pewne tytuły, które zdają się kpić z limitów danego sprzętu, pokazując gry, które teoretycznie nie powinny na niej działać. Deweloperzy wykazują się niemałą kreatywnością, zdają się łamać bariery i projektują gry, które wyprzedzają nie tylko swoje czasy, ale i inżynierów, którzy zaprojektowali dane maszyny. Pierwsze PlayStation oferowało 33 MHz procesor, co dziś wydaje się śmieszną liczbą, a mimo to deweloperzy potrafili wyczarować prawdziwe cuda i upchnąć je w niewielkiej ilości pamięci RAM. Oto pierwsza część serii z 10 grami, które wyciskają wszystkie soki z PlayStation, nierzadko pokonując bariery sprzętu, aby dać graczom niezapomnianą rozrywkę. Metal Gear Solid. Tego tytułu nie mogło zabraknąć. Jedna z najlepszych gier na PlayStation powstała dzięki niesamowitemu zaangażowaniu Hideo Kojimy i zespołu z Konami, aby dać doświadczenie, jakiego do tej pory jeszcze nikt nie widział. Jednym z najciekawszych elementów jest ten, że gra korzysta w całości z poligonalnej grafiki, bez używania sprite'ów. W zasadzie wiele gier na PSX-a było 3D, ale korzystały nadal z grafiki 2D, warto wspomnieć chociażby o Bug czy Gex. Jednak Kojima nie chciał kompromisów. Wszystko musiało działać na poligonach i choć często ich ilość była niewielka, dzięki zadziwiającej optymalizacji udało się zachować całkiem niezłą płynność rozgrywki. Również w kwestii oteksturowania gra korzysta z niego w kreatywny i oszczędny sposób, wykorzystując daną teksturę wielokrotnie do różnych obiektów. Nie bez przyczyny większość gry dzieje się w zamkniętych lokacjach. Owszem, zdarzają się wyjątki, które gracze najbardziej zapamiętali, jak lądowisko helikopterów, jednak w większości to małe zamknięte lokacje z ograniczoną przez ściany widocznością, dzięki temu nie trzeba było używać sztuczek jak w Silent Hill, aby ograniczyć renderowanie terenu. Jednak pomimo to gra wciąż zachwyca przywiązaniem do detali. Postacie zostawiają ślady na śniegu, które z czasem znikają, na zimnie wypuszczają parę z ust, nie wspominając momentu, w którym gra odgaduje, w jakie gry graliśmy poprzez odczytywanie danych z naszej karty pamięci. Wisienką na torcie jest w zasadzie brak loadingów i płynne przejście z cutscenek liczonych w czasie rzeczywistym we właściwą grę. Metal Gear Solid to gra niezwykła, pokonująca bariery, ale i dostarczająca niezwykłego na tamte czasy poziomu detali. Kojima zaskoczy graczy jeszcze nie raz, więc i gry z tej serii pojawią się w tym cyklu zapewne kilkukrotnie. Crash Bandicoot. Naughty Dog to bez wątpienia jedno z najbardziej kreatywnych i wartościowych zespołów z obozu Sony. Mało kto pamięta, że w zasadzie przed wydaniem pierwszego Crasha Bandicoota byli bankrutami. Kto wie, jak potoczyłyby się ich losy, gdyby nie Mark Cerny, który zaufał Naughty Dog i podpisał z nimi kontrakt na 3 kolejne gry. Crash Bandicoot stał się nieoficjalną maskotką PlayStation, jednak to trzecia część okazała się produkcją, która wykraczała poza granice PlayStation. Gra o popularnym Jamraju uwielbiającym jabłka korzysta z dość niestandardowej rozdzielczości 512 na 240 pikseli, podczas gdy większość gier na PlayStation korzysta z rozdzielczości 320 na 240. Było to możliwe dzięki prostej sztuczce. Przy projektowaniu postaci zrezygnowano z jej tekstur na rzecz cieniowanych wielokątów, przez co Crash stał się bardziej widoczny na scenie. Zamiast nich w to miejsce dorzucono bohaterowi trochę więcej poligonów. To dzięki temu w Crashu nie uświadczymy zbyt wielu problemów z korekcjami tekstur. Do postaci wykorzystano zaawansowane systemy animacji, a następnie przełożono całą animację wierzchołek po wierzchołku na system PlayStation w 30 ramkach na sekundę. Dzięki zastosowaniu wyreżyserowanej kamery łatwo można było panować nad ilością obiektów na scenie. Kamera widziała tylko taką liczbę poligonów, aby zachować stałą płynność 30 ramek, przez co wydawało się, że światy są ogromne, a tak naprawdę było wyświetlane tylko to, co widziała na daną chwilę kamera. Z racji braku Z-buffera w konsoli PlayStation to rozwiązanie było najbardziej efektywne. Na koniec Naughty Dog stworzyło własny kompresor tekstur. Część z poziomów zajmowała 16 do 32 MB, a trzeba było je pomieścić w 2 MB pamięci konsoli.
Niektóre poziomy zajmowały nawet i 128 MB, więc poziom był kompresowany 10-krotnie do 12 MB, a następnie zostało wymyślone narzędzie, które porcjonowało 12 MB na odpowiednie części potrzebne do danego fragmentu poziomu. Co ciekawe, dzięki optymalizacji już w drugiej części zwiększono ilość poligonów na scenie dwukrotnie, zachowując nadal 30 klatek na sekundę. Spyro. Po sukcesie Crasha Bandicoota inne studia postanowiły iść drogą Naughty Dog, produkując sympatyczne platformery z kolorową grafiką. Studio Insomniac postanowiło stworzyć Spyro, przesympatycznego smoka, który przemierzał kolorowe krainy. W odróżnieniu od Crasha postanowiono dać graczowi więcej swobody. Spyro mógł poruszać się w dowolnym kierunku po poziomach oraz, co ciekawe, latać. Przed studiem stał problem odległości w rysowaniu obiektów. Wcześniej korzystano z mgły, jak w Silent Hill, która ograniczała widoczność do kilku metrów. W Spyro mgła nie mogła być brana pod uwagę. Poziomy nie musiały być rozległe, ale widoczne w całości, aby Spyro mógł swobodnie je przemierzać. Twórcy wymyślili coś, co dziś nazywa się Level of Details i jest powszechnie stosowane w sumie w każdej grze. Zasada była prosta. Poziomy były przygotowane w dwóch wersjach. Pierwszej pełnej detali, jak i drugiej mocno uproszczonej. Wszystko, co było w pobliżu smoka, miało sporo detali i wyglądało ładnie, natomiast dalsze plenery korzystały z uproszczonej wersji świata. Część pomysłów zaczerpnięto z Crasha, m.in. brak tekstur i korzystanie jedynie z cieniowania Gurauda. Co ciekawe, podobnie jak w historii z Crashem, kolejne części oferowały jeszcze więcej detali, dorzucając nawet odbicia w lodzie, wciąż przy zachowaniu tej samej płynności na poziomie 30 fps. Tekken 3. Król bijatyk na PlayStation był niezwykłym dziełem. Mnóstwo niezapomnianych wojowników, dziesiątki ciosów i niezwykła płynność sprawiały, że Tekken 3 stał się szybko najlepszą bijatyką dostępną na tą platformę. Również technikalia robiły wrażenie i wyciskały z konsoli siódme poty. Gra hulała w rozdzielczości 384 na 480 pikseli i była skalowana do 480i. Całość wyciskała 60 fps, co w bijatykach było niezwykle istotne. Postacie były oteksturowane i wyglądały świetnie, jednak i tak w stosunku do platformy Arcade Namco System 12, konsolowa wersja musiała zostać okrojona z trójwymiarowych teł, gdzie zastąpiono je panoramicznymi obrazami. Tekken 3 to niezapomniany tytuł, techniczny majstersztyk, który pokazywał prawdziwą moc drzemiącą w małym szarym pudełku. Wipeout 3. Wyścigów na PlayStation nie brakowało, ale to Wipeout 3 pokonywał limity konsoli, dostarczając rozgrywkę na poziomie, jakiego nikt po PlayStation by się nie spodziewał. Jako że Wipeout to szalenie dynamiczne wyścigi, gra wymagała co najmniej solidnych 30 ramek na sekundę i to się dało utrzymać. Tory były oteksturowane i pełne detali cieszących oko. Gra uruchamiała się w rozdzielczości 720 na 480 pikseli, co przy tych założeniach było niezwykłym osiągnięciem. Świetnie wypadały detale, niebieskie smugi od pojazdów oświetlały ściany trasy, a najbardziej niezapomnianym był efekt po użyciu Quake Disruptor, który wprowadzał efekt fali przetaczającej się przez całą trasę. Driver 2. Choć wielu uznaje początek ery sandboxów od GTA 3, to tak naprawdę wcześniej był Driver 2 na PlayStation. To niezwykłe osiągnięcie, aby na tej niepozornej konsolce dać graczom całkowitą wolność w poruszaniu się po świecie, dorzucając do tego jeszcze kilka elementów, które zaczną pojawiać się dopiero przy premierze PlayStation 2. Auta już w pierwszej części wyglądały świetnie, ale to co zrobiono w części drugiej było majstersztykiem. Wgniecenia liczone w czasie rzeczywistym, dym z rury czy spod opon budował klimat szalonej samochodówki jak nigdy przedtem. Wreszcie możliwość wyjścia z samochodu i przebiegnięcia się po mieście na własnych nogach, aby za chwilę później zasiąść za sterami wybranego samochodu. A wszystko w rewelacyjnej, oteksturowanej grafice, gdzie na scenie przewijały się inne samochody, a po ulicach chodzili przechodnie. Miało to swoją cenę. Obiekty wyskakiwały dość blisko przed maską, a ilość klatek starała się oscylować w rozsądnych wartościach. Driver 2 był jedną z pierwszych gier, które oferowały aż takie możliwości. Omega Boost.
Omega Boost to kosmiczny shooter na szynach, gdzie sterujemy mechem walczącym z nacierającym przeciwnikiem. Choć należy do tych gier, które nie wymagają setek godzin na ukończenie, to jej graficzna prezentacja robiła ogromne wrażenie. Świetlne ślady zostawiane przez mecha, spore ilości cząsteczek czy gigantyczne eksplozje mocno zapadały w pamięć. Gra działała w 60 ramkach, choć jej prędkość czasami spadała do 30. Ale i tak, pomimo że była to strzelanka na szynach, doskonale maskowała to iluzorycznym, ogromnym światem, dającym złudę poruszania się w dowolnym kierunku. Quake 2. Quake 2 jest ciekawym podejściem twórców do portu na konsolę Sony. Oczywiście nie mogło być mowy o przeniesieniu gry z PC, która na swoje czasy była najbardziej zaawansowanym shooterem na komputery osobiste. Zamiast tego postanowiono zrobić grę całkowicie od nowa na nowym silniku, zachowując jak najwierniej klimat oryginału. Było to porywanie się z motyką na słońce, ale się udało. Quake 2 dumnie pojawił się w bibliotece PlayStation. Aby obejść ograniczenia pamięci RAM, część z poziomów podzielono na pół, dodając między nimi loading. Twórcy nie chcieli stosować tanich sztuczek jak mgła czy ściany ograniczające widoczność. Większość detali typu kolorowe światła, krew, cząsteczki była obecna, choć to wszystko dzięki sprytnym sztuczkom programistów. Gra działała w rozdzielczości 512 na 240 pikseli w 30 ramkach na sekundę, co było sporym osiągnięciem. Fear Effect. Fear Effect starał się iść drogą wytyczoną przez serię Resident Evil, jednak dorzucał wiele nowego. O ile dual wielding, który choć był czymś świeżym, nie wymagał specjalnych mocy przerobowych, o tyle najważniejszym elementem były prerenderowane tła. Te były i w Residencie, jednak Fear Effect poszedł o krok dalej, dorzucając tła animowane. Dzięki zapętleniu ich w krótkie animacje wprowadzono zupełnie inną dynamikę tytułu. Autorzy też postanowili połączyć prerenderowane tła z postaciami liczonymi w czasie rzeczywistym, aby uzyskać dynamiczne sceny, jakich w grze jeszcze nie widziano. Miało to jednak swoją cenę. Gra nie była zbyt długa, a zajmowała aż 4 płyty CD. Co prawda podobne techniki wykorzystywała seria Final Fantasy, ale były to marginalne elementy. Fear Effect bazowało na tym pomyśle przez całą grę. Sam pomysł wyprzedzał sporo swoje czasy i dopiero na PlayStation 2 powstanie Onimusha, która będzie korzystała z tego rozwiązania. Miało to swoją cenę. Laser okrutnie męczył płytę z racji ciągłego dogrywania animacji tła. Gra też została zapamiętana z powodu wykorzystania pierwszy raz efektu cel shading, choć był to efekt oszukany, uzyskany za pomocą specjalnych tekstur. Oprawa generowana na silniku pojawi się dopiero na Dreamcastie przy okazji Jet Set Radio. Fear Effect jednak był w tej materii prekursorem, nawet jeśli wykorzystywał trochę inną technikę przy tworzeniu takiego efektu. Vagrant Story. Najlepsza gra od Square na PlayStation? Oczywiście Final Fantasy. Gdzieś głęboko w cieniu pozostała Vagrant Story, ale to właśnie ta gra była jedną z najbardziej zaawansowanych gier RPG na tą platformę, która wyciskała z konsoli wszystkie soki. Przede wszystkim postanowiono w całości na grafikę 3D w odróżnieniu od Finali, gdzie tła były prerenderowane, po których poruszały się trójwymiarowe postacie. Jednak to nie wszystko. Postacie poruszały ustami podczas dialogów i wyrażały emocje. Choć nie była to pierwsza gra oferująca takie możliwości, pamiętajmy, że gry RPG wciąż korzystały z niemych dymków z tekstem, gdzie postacie stały jak kołki. Tutaj zachwycały sporą ilością poligonów, przy czym gra zachowywała rozsądną liczbę klatek na sekundę. Podobnie jak w Metal Gear Solid, cutscenki były liczone w czasie rzeczywistym i wykorzystywały modele z gry. Dzięki temu gra płynnie przenikała z filmów do właściwej rozgrywki. Również w kwestii ciekawych efektów pojawiła się głębia ostrości, z której dość często będzie korzystała PlayStation 2. Jednak tutaj użyto sztuczki, która jedynie efekt symulowała. Nie zmienia to jednak faktu, że wyglądało to wyjątkowo dobrze jak na swoje czasy. Gra robiła wrażenie, lokacje choć małe były bogate w tekstury, ale i tak najlepiej wypadali świetnie przygotowani przeciwnicy i bohaterowie. Szkoda, że pomimo tych wszystkich wodotrysków gra pozostała w cieniu Final Fantasy. Czy znasz inne gry, które wyciskały wszystkie soki z PlayStation? Czy może chciałbyś poznać gry przekraczające granice na innych konsolach? Podziel się swoimi uwagami w komentarzu.